A polecimy dzisiaj po bandzie? Ja już w tej chwili, prawdę powiedziawszy, w ogóle nie schodzę z bandy. Tytuł dzisiejszego spotkania: Uniwersalne prawo kreacji kontra wielki wybuch. Danusiu, zaczynaj. Może zanim zacznę, podałabyś mi jakieś pytania, czego konkretnie chciałabyś się dowiedzieć w tym temacie? Ja wszystkiego. Potraktuj mnie jako laika, który wie niewiele i jest ciekaw wszystkiego, co powiesz, ponieważ wiem, że zanegowałaś wielki wybuch, co dla nas, ludzi uczących się na co dzień, że wszystko zaczęło się od wielkiego wybuchu, jest jakimś novum. Ja miałam okazję przez prawie 11 lat pracować w takiej jednostce badawczo-naukowej, gdzie mowa o CERN-ie była codziennością i o doświadczeniach tam prowadzonych. Jeżeli nie było tego wielkiego wybuchu, to oznacza, że ja muszę nauczyć się wszystkiego od początku. Wcale nie. Po prostu to, co dowiedzieliśmy się wcześniej, można wchłonąć. Tylko trzeba to zrobić rozsądnie. Bo w gruncie rzeczy, na czym polega w tej chwili badanie naukowe? Na prowadzeniu doświadczeń, które możemy zobaczyć, zarejestrować i ująć potem w formę matematyczną po to, żeby się zorientować, jak przebiega proces obserwowany, jakie nim rządzą zależności, w jaki sposób możemy go modelować, żeby przewidzieć, jak on będzie przebiegał w innych warunkach, znaczy w innych parametrach operacyjnych. Czyli krótko mówiąc, my zawsze posługujemy się w nauce modelami, ale te modele nie biorą się z powietrza, tylko po prostu z bardzo pracowitej działalności, przeprowadzenia wielu eksperymentów. Na podstawie tych eksperymentów my wyznaczamy parametry modelu, niezależne parametry, te, które są zawsze stałe, i zmieniając parametry operacyjne możemy w ten sposób przewidzieć, jak się dany układ zachowa. Wszechświat jest dość złożonym układem, nie jest go łatwo modelować, niemniej jednak podejmowane były tego rodzaju próby. Były próby modelowania materii. Przez materię rozumiano przez długi czas tylko i wyłącznie to, co można dotknąć, polizać, powąchać, posmakować. A to wszystko, czego nie można było jeszcze dodatkowo zmierzyć, to po prostu nie istniało. W związku z tym od czasów, kiedy nauka weszła na tak zwaną racjonalną drogę i zerwała całkowicie z duchowością i oddała ją we władanie religii, wszystko to, co umykało naszym zmysłom i naszej aparaturze kontrolno-badawczej, przestało istnieć. I w tym chyba w tej chwili tkwi nasz główny problem, że nie potrafimy się w tej rzeczywistości odnaleźć. Technologia całkowicie nas w tej chwili zdominowała i na dobrą sprawę poza technologiami i rozwojem technologii to my już nic więcej nie widzimy. To znaczy my, mówię w tej chwili ogólnie, ludzie po wytykają palcem. Tak. Danusiu, a czy wielki wybuch to była kreacja? Czy w ogóle można to kreacją nazwać? Trudno powiedzieć. Wielki wybuch zaczął się od czegoś, o czym absolutnie nic nie wiemy, co nauka nazywa osobliwością początkową. To ta osobliwość początkowa wybuchła. Co to jest? Cholera wie. Możemy sobie pospekulować. W każdym bądź razie, w momencie, kiedy nauka się zabrała za modelowanie naszego kosmosu, poza kosmos absolutnie nie wyszła przez długi okres czasu, to wychodziła z założenia, że jeżeli wszystkie cząsteczki, no bo oczywiście materia się składała z cząsteczek, jeżeli wszystkie cząsteczki usunęlibyśmy ze wszechświata, to pozostałaby próżnia. I ta próżnia zaczęła ni z tego nizowego fluktuować, tworząc cząsteczki i antycząsteczki.
A skąd I się te ten materiał cząsteczki i pojawił? antycząsteczki wchodziły w reakcję z cząsteczkami materialnymi i na tej podstawie starano się opisać ewolucję wszechświata, prawa i tak dalej, i tak dalej. No i okazało się, że żeby to dobrze opisać, trzeba było stworzyć całą masę podcząstek. No i te podcząstki stworzono. Kwarki, hadrony, no długo by mówić. No i wtedy po raz pierwszy doszło do problemu, ponieważ okazało się, że właśnie w tym CERN-ie, o którym wspominałaś jeszcze zanim zaczęłyśmy rozmowę, to znaczy przed rejestrowaniem naszej rozmowy, okazało się, że jeżeli wejdą ze sobą cząsteczki w reakcję, to masa cząsteczek, które powstaną w wyniku tej reakcji, nie zgadza się z tym, co było na początku. No i problem, czym jest masa? Do dzisiejszego dnia właściwie nauka konwencjonalna nie wie, co to jest masa i skąd się bierze. Jak na razie głównie króluje bardzo znane równanie Einsteina, że energia to jest iloczyn masa i kwadratu prędkości światła. Tak, tak, tak. MC kwadrat. Tak. No i w związku z tym masa się stała taka niby bardziej uchwytna. Ale prawda jest taka, że to jest tylko i wyłącznie współczynnik proporcjonalności w równaniach, wynikający z sił bezwładności. Danusiu, czy w tym wszystkim jest kreator? Nie, w tym wszystkim nie ma kreatora. My jesteśmy kreatorami, bo my tworzymy te cholerne modele, niesłychanie skomplikowane, których większość ludzi absolutnie nie rozumie, ale przyjmuje na wiarę. Mało tego, wiara jest tak silna, że nie daj Boże ją podważyć. Bo wtedy automatycznie pojawia się pojęcie herezji naukowej. No i właśnie z taką herezją naukową od pewnego czasu postanowiłam wyjść na forum publiczne. Cudownie, cudownie. Ja jeśli tylko mogę coś powiedzieć, to właśnie w tej mojej pracy zawodowej w tamtym okresie miałam część takich projektów badawczych związanych z biologią, generalnie też z życiem. I muszę powiedzieć, że tam brakowało takiej cząstki boskiej w tym wszystkim. Wszystko było bardzo mechaniczne. Nie było tam właśnie takiego jakby kreatora, albo być może naszej jakiejś świadomości z tej strony nieświadomej. Ale skąd się tam mógł wziąć kreator albo świadomość, skoro nauka tego w ogóle nie rozpatruje? Ta konwencjonalna. Tak, i tego mi brakowało. I tutaj, gdy zaczynasz o tych wszystkich rzeczach mówić właśnie w sposób naukowy, to ja odkrywam, że po pierwsze, nauka może być ciekawa. Po drugie, że nauka i mistycyzm nie ma tutaj żadnej sprzeczności, że właśnie religia jest takim korkiem, ona zatyka człowieka w tym myśleniu, w takim rozwoju myślenia. Kochana, nie tylko religia. I wiesz, co nas jeszcze zakuwa w kajdany? Paradygmat naukowy, który nam ściśle definiuje, co nam wolno badać, jakimi metodami wolno nam badać, jakie nam wolno zadawać pytania, jak mamy interpretować wyniki doświadczeń. Mało tego, dyktuje nam, jak mamy prowadzić doświadczenia. Gdzie tu wolność? Tak, brak. Gdzie tu jest poszukiwanie czegokolwiek? Przecież, żeby cokolwiek nowego odkryć, kiedyś tego rodzaju zdania wypowiedział bodajże Einstein. Nie można powtarzać wciąż to samo, robić wciąż to samo i oczekiwać innych rezultatów. A paradygmat naukowy jest zdecydowanie mechanistyczny. Jest oparty na mechanice i poza mechaniką nie wychodzi. Nawet mechanika kwantowa jest mechaniką, mimo swoich zdecydowanie mistycznych właściwości.
No i jak to pogodzić? Jest sprzeczność, wewnętrzna sprzeczność. Tak, a jak sobie naukowcy w ogóle z tym radzą? Dopóki pracowałam jako inżynier, zupełnie mi to nie przeszkadzało, ponieważ całkowicie byłam zakleszczona w paradygmacie mechanistycznym i korzystałam wyłącznie z mechaniki i korzystałam wyłącznie z takich modeli, jakie były w użyciu i jakie były dopuszczone przez naukę. Więc jak mi to mogło przeszkadzać? Ja nie rozpatrywałam problemów życia w żadnym aspekcie tego zagadnienia, dlatego że moim zadaniem było projektowanie technologii, modernizowanie technologii, opisywanie za pomocą matematycznych równań technologii tak, żeby można było przewidzieć, jak ona się zachowa w różnych warunkach prowadzenia procesów. Mechanika jest do tego znakomita. Dlatego twierdzę, że obecny paradygmat naukowy przede wszystkim przysłużył się technice. Rozwinął ją wspaniale, ale na tym gruncie teraz pojawiły się w związku z tym podejrzenia, że być może będzie chciała technika jeszcze i nami sterować. Tak prawdę powiedziawszy, jeżeli się bardzo uprze, to może. Tak, może i niestety jakby jak patrzę sobie nawet na taki rynek przedsiębiorców, którzy mają składać chociażby wnioski o dofinansowanie na projekty unijne, to jest naprawdę, jak patrzę na dokumentację do tych konkursów, to widzę, że bardzo duży nacisk jest kładziony na to, żeby właśnie ten robot przejął naszą inteligencję. I to jest... Robot nigdy nie przejmie naszej inteligencji. To jest absolutnie wykluczone, dlatego że robot ma swojego twórcę. I tym twórcą nie jest inny robot, tylko człowiek. Człowiek opracowuje nie tylko budowę swojego robota, ale również program, który go obsługuje. Czyli ładuje go w taki sposób, żeby robot go wykonywał. Robot się nawet może uczyć. Wykorzystywałam w procesach optymalizacji sieci neuronowe, więc wiem, że one się znakomicie uczą, bardzo szybko. Dają błyskawicznie rezultaty. Są znakomite w stosowaniu i bardzo zachęcam do ich stosowania, ale to są czarne skrzynki. To znaczy, sieć nie zrobi niczego, czego nie przewidzi programista. Nie ma własnej inicjatywy. Tak. Danusia, a co sądzisz o tym, że jest teraz też na fali taki temat związany z tworzeniem metaversu? Może bym jedną rzecz dodała do tego, bo tak prawdę powiedziawszy, od razu na pewno mogłaby powstać, ktoś mógłby mi zadać pytanie, a co z komputerami kwantowymi, które działają na zasadzie generowania zjawisk przypadkowych? Tak prawdę powiedziawszy, jedyne sieci, które rzeczywiście uczą się szybko i dochodzą bardzo szybko do celu, to są sieci, które wykorzystują generator zdarzeń losowych, czyli pracują dokładnie tak samo jak nasz mózg. No właśnie. Ale nawet taka sieć nie zrobi niczego, czego nie przewidzi programista. Czyli jednak ten programista jest zawsze potrzebny, bo żeby sieć zaczęła działać, ukierunkowana na jakiś cel, to przede wszystkim ja ten cel muszę wyznaczyć. Tak. A sieć to obrabia. Jeżeli nie wyznacza celu, to sieć niczego nie zrobi sama. Ona musi dostać instrukcję i wtedy dopiero rusza do boju. Danusiu, a powiedz mi, jak myślisz, bo jak tak już właśnie chociażby o tym rozmawiamy, rozwoju ludzkości, która idzie w takie dziwne kierunki, gdzie w latach 80. taki przeciętny człowiek to nawet by sobie nie mógł wyobrazić tej rzeczywistości, która jest obecnie. Czy to ma spowodować właśnie rozwój przy okazji tej naszej duchowości?
Czy to w ogóle w jakimś innym kierunku idzie? Bo ja bym chciała jakby też dojść do czegoś takiego, czy nas to zbliża cały czas do spotkania tych naszych przyjaciół gdzieś z kosmosu? Oczywiście, że wszystko nas zbliża. Cały dowcip na tym polega, że wszechświat jest dziełem w trakcie rozwoju. I tak prawdę powiedziawszy, ja nie wyobrażam sobie, czy ten rozwój ma jakiś koniec. Mhm. Prawdopodobnie bardzo trudno byłoby się cofnąć do początku i bardzo trudno by było przewidzieć koniec. Jedno jest pewne, z całą pewnością wszechświatowi nie grozi śmierć. No to już jest duży plus. Żadna czarna dziura nas nie pochłonie. W każdym bądź razie nie w wyniku drugiego prawa termodynamiki, dlatego że po prostu świadomość wprowadza, można powiedzieć, pewien element niepewności do systemu. Bo element wprowadza tak zwaną ujemną entropię. W związku z tym, podwyższając entropię układu, nie doprowadzamy do jego śmierci, bo zawsze jakaś świadomość wprowadzi do niego tę entropię ujemną i automatycznie znów wszystko działa w stanie dynamicznej równowagi. Zresztą tak prawdę powiedziawszy, jak się, właśnie, miałyśmy rozmawiać, czy wielki wybuch, czy uniwersalne prawo kreator, czy wielki wybuch. Ja jednak optowałabym za kreatorem. Dlaczego? Dlatego, że on zdecydowanie lepiej tłumaczy to, co się w naszej rzeczywistości dzieje. Oczywiście, jeżeli będziemy się swoimi pojazdami kosmicznymi tylko i wyłącznie poruszać wokół Ziemi, to prawa mechaniczne się znakomicie sprawdzają i nie musimy się niczym absolutnie denerwować, że czegoś nie wiemy. Natomiast jeżeli już byśmy chcieli się przenieść z naszego układu słonecznego do innego, to już byłby problem. Mhm. Do tego już by trzeba było wykorzystać prawa, których jeszcze nie znamy. Ale żeby je poznać, trzeba po prostu wiedzieć, jak działa wszechświat, jak funkcjonuje. Bo zupełnie inaczej funkcjonuje galaktyka, a zupełnie inaczej funkcjonuje na przykład układ słoneczny. W układzie słonecznym wszystko można policzyć z wykorzystaniem praw mechanicznych. Przy galaktyce tak nie wyjdzie. To się nie. A jak? Dlatego, że wszystkie gwiazdy poruszają się wokół czarno-białej dziury, jakby były do czegoś przyklejone. Czyli cała galaktyka stanowi jedną całość, tak jak planeta. To jest jeden układ. I w tym właśnie układzie są jeszcze drobne układy, które mają swoje planetki. Te planetki już się poruszają zgodnie z innymi prawami, natomiast galaktyka porusza się zgodnie z uniwersalnym prawem kreacji materii, organizującej się materii. Danusia, ale jeżeli wszystko Czyli nie wielki wybuch, tak, tylko to jest pierwsza sprawa, a uniwersalne prawo kreacji organizującej się materii już nas poinformowało, że przynajmniej pod tym względem jest lepsze niż wielki wybuch. Bo właściwie co mogło spowodować, że utworzyła się galaktyka, która porusza się inaczej niż układ słoneczny? Gdyby to wszystko było skutkiem wielkiego wybuchu. No tak. Wielki wybuch działa jak granat, jeżeli galaktyka funkcjonuje w ramach złożonego pola kwantowego, wielowymiarowego pola kwantowego, jest to układ wielowymiarowy i stanowi sobą jedną całość. Danusia, czyli obrazowo, jeżeli wszystko zawiera się we wszystkim, to my jesteśmy częścią galaktyki, ale ta galaktyka też jest w nas. Czy dobrze to rozumiem? Oj, niby tak. To znaczy ona nie jest w nas. My jesteśmy w stanie do każdej informacji dotrzeć.
Mhm. Jesteśmy jej częścią. Jesteśmy częścią wszechświata. Jesteśmy częścią ziemskiego systemu życia. Jesteśmy również częścią ludzkiej populacji. I w każdym z tych układów my stanowimy konkretną całość. To jest trochę zgodne z tym, co swego czasu postulował Boehm, fizyk brytyjski, notabene żydowskiego pochodzenia. I mimo, że wiem, że ta nacja nie jest dobrze widziana i podejrzewa się ją o różne niecne czyny, niemniej jednak są to ludzie niesłychanie inteligentni. Mega. I należy się liczyć z tym, co postulują. David Boehm postulował tak zwany porządek, gdzie jeden porządek jest zawarty w drugim. I dokładnie to samo obserwujemy we wszechświecie. Mamy komórkę. Komórki łączą się w jedną całość, tworząc organizm wielokomórkowy, wykształcają specjalizację i organizm znów tworzy jedną całość. Mało tego, każdy organ tworzy całość. Ciało tworzy jedną całość, nasze pole wielowymiarowe tworzy jedną całość, ale jednocześnie jako ludzie też tworzymy jedną całość, dlatego że my ze sobą powinniśmy współpracować. Skoro działamy razem dla wspólnej korzyści, to nie powinniśmy na siebie szczerzyć zębów, pazurami rzucać się do oczu i walczyć ze sobą, tylko powinniśmy ze sobą po prostu kooperować. Bo cel mamy wspólny. Utrzymać się, przeżyć tutaj w jak najlepszym dobrostanie na tej planecie. Ale jesteśmy od tej planety uzależnieni. Też z nią tworzymy jedną całość. I z nią, i z ekosystemem. Jeżeli będziemy naruszać ekosystem, to na nas się to też odbije. Bo to jest też pewna całość. Dokładnie tak jest. Jesteśmy częścią Układu Słonecznego. Bez Słońca nie bylibyśmy w stanie istnieć. I też można rozwinąć ten temat, dlaczego nie moglibyśmy istnieć. Dlatego, że nasze pasy Van Allena wokół Ziemi chronią nas przed promieniowaniem słonecznym, które by nas zabiło, gdyby nie one. Czyli nawet okolica naszej Ziemi też jest dla nas. I bez niej nie byłoby nas. Czyli jak widzisz, jakikolwiek weźmiemy stopień organizacji, to wszędzie jesteśmy częścią jakiejś całości. Czyli nie możemy... Nie byłoby Słońca, też nie byłoby nas. Dlatego, że nam to Słońce jest potrzebne. Potrzebne jest to promieniowanie, które umożliwia fotosyntezę, rozwój roślin. Rozwój roślin umożliwia rozwój zwierząt, w tym i nas. Gdyby tego nie było, Ziemia nie byłaby żywa. W tym znaczeniu, w jakim my rozumiemy, że ona jest żywa, prawda? Tak, tak, prawda, prawda. I jeszcze jedna rzecz. Jesteśmy częścią Drogi Mlecznej, czyli galaktyki, w którym znajduje się nasz Układ Słoneczny. Gdyby nie było tej biało-czarnej dziury w środku galaktyki, gdyby nie było tych gwiazd dookoła, krążącymi razem z nami, mało tego, gdyby nie było tych gwiazd, które są nawet w innych galaktykach od nas oddalonych, to też jak się okazuje, te wpływy są dla nas istotne. Przecież już astrologia zdążyła się zorientować, że nawet dzień, w którym przychodzimy na świat, ma dla nas znaczenie. Dzień, godzina. Planet, układ gwiazd, to wszystko ma znaczenie dla nas, można powiedzieć, dlatego, jakie potencjały mamy przed sobą do wykorzystania. Ja jestem wodnikiem
i jestem typowym wodnikiem. I to jeszcze jak? Jednak ma to swoje znaczenie. Tak, i to mega. Jesteś człowiekiem przyszłości. Także nie możemy się wyizolować. I znów odeszłyśmy od tematu. Nie szkodzi, ale to wszystko jest bardzo ciekawe. Czy Wielki Wybuch? Zostawiamy na razie Wielki Wybuch na boku. Wiem, że cała masa rozmaitych dowodów przytoczona przez konwencjonalną naukę świadczy o tym, że ten Wielki Wybuch na pewno był i na pewno świat się rozszerza. Właściwie nie bardzo wiadomo chyba na mocy tego pierwszego wybuchu i tego pierwszego impetu. No ale zostawmy to na razie na bok. Na czym polega uniwersalne prawo kreacji? Zostało opublikowane po raz pierwszy w 2005 roku, czyli jak dobrze policzyć, to już niedługo będzie 18 lat. Bo dochodzimy do roku 2023, a to prawo było w styczniu opublikowane, a rok wcześniej zostało zgłoszone do publikacji. No wiadomo, wszystko musi się odleżeć, każdy papier. W każdym bądź razie minęło już 18 lat i jak na razie to dość głucho o tym prawie. I w związku z tym wielu ludzi nie potrafi nawet ze sobą w tej chwili pogodzić religii i nauki. Duchowości z nauką. Wydaje się, że to są dwie odrębne dziedziny wiedzy, których w żaden sposób nie da się spiąć razem w jedną całość. Tymczasem nie jest to prawda. Dlatego, że uniwersalne prawo kreacji wyjaśnia nam wiele problemów konwencjonalnej fizyki i rozwiązuje nam również ten dylemat: religia czy nauka. Religia i nauka może iść razem ręka w rękę pod jednym warunkiem, że nie będą na siebie szczerzyć zębą i nie będą walczyć ze sobą. One nie muszą być sobie wrogie. One są sobie wrogie. Dlaczego? Dlatego, że nauka swoje interesy forsuje, religia forsuje swoje interesy. Nie mów mi, że nauka nie ma żadnych interesów. Wystarczy patrzeć na wielką farmację i już wiadomo, że ona też ma swoje interesy i też je forsuje i wcale nie ma na względzie naszego dobrostanu, tylko swój. Mhm. Tak, tak. To jest wszystko, to jest prawda. Ale jedno to jest ta zwykła religia, tak mówię zwykła, no bo ona jest w jakiś sposób zwykła. Co innego jest ta mistyka i to poszukiwanie Boga. Religia wcale nie jest zwykła. Religia to jest po prostu swojego rodzaju światopogląd forsowany przez ludzi, którzy mają własny interes na uwadze. Tak, ale to nie oznacza, religia nie oznacza duchowości, a ja mówiłam raczej w kontekście właśnie tej duchowości i rozwoju człowieka w tym wszystkim. Dlatego jeżeli przyjmiemy... W jakiś sposób posunęła twój rozwój? Religia? Mhm. Mój? Tak. Nie, ja musiałam jakby odejść od tej religii, żeby poznać te inne rzeczy. Bo no gdy na przykład chcę... Co tu mówić o rozwoju? Tak prawdę powiedziawszy, to ja już prędzej bym zaufała nauce, bo nauka mój rozwój posuwała do przodu. Bo w momencie, kiedy przekroczyłam granicę paradygmatu, okazało się, że nauka stała się niesłychanie ciekawa. Wszechświat stał się niesłychanie ciekawy. Doświadczenia stały się dużo ciekawsze, dlatego że nie mogłam przewidzieć ich rezultatów. Mało tego, poznawałam coś, o czym wcześniej nie miałam bladego pojęcia. Tak prawdę powiedziawszy, każdy z nas w ramach połączeń międzywymiarowych zawsze ma kontakt z rzeczywistością ukrytą. Ale żeby przejść do tej rzeczywistości ukrytej, to tak w skrócie powiem, na czym polega ten
to uniwersalne prawo kreacji zorganizowanej materii, dlatego że nie wiem, czy ci, którzy akurat będą słuchali naszej rozmowy, już cokolwiek wiedzą na ten temat. Wszystko zaczęło się oczywiście od olśnienia, bo każdy z nas ma kontakt z rzeczywistością ukrytą. Tak prawdę powiedziawszy, Haramein nie był pierwszą osobą, która takiego olśnienia doznała, w wyniku którego doszedł do wniosku, że nauka właściwie bazuje na podstawowej sprzeczności. Trójwymiarową przestrzeń składa z punktów bezwymiarowych. Jak można dodać ileś tam punktów do siebie, żeby uzyskać trójwymiarową przestrzeń? Nie da się. Z niczego można stworzyć tylko nic. W związku z tym doszedł do wniosku, że przestrzeń musi mieć też swój kształt i wielkość. Czyli ten punkt przestrzeni musi mieć ściśle określony kształt. Może nie będę w tej chwili dochodzić do tego, jaką drogą on snuł swoje rozważania. W każdym bądź razie w wyniku tych rozważań doszedł do wniosku, że punkt ma kształt kubooktaedru, czyli 6-8-ścianu półforemnego. Z czego się składa ten kubooktaedr? Z ostrosłupów o idealnie równych krawędziach, o podstawie kwadratowej i trójkątnej, stąd kubooktaedr. Nie jest on idealną figurą, dlatego że składa się z dwóch rodzajów ostrosłupów. I one razem tworzą właśnie ten 6-8-ścian półforemny. Dlatego jest półforemny, bo nie jest foremny. W technice znamy ten kształt jako równowagę Buckminstera-Fullera. Ostrosłupy są w stosunku do środka rozłożone gwiaździście. Tak. Tworzą coś na kształt prawie kulki, ale nie kulki, bo Ja może pokażę to. To jest to, prawda? Tak, to jest dokładnie to. Nie przeszkadzam. I proszę zauważyć, że w środku znajduje się 12, dokładnie 12 promieni rozchodzących się ze środka. To są krawędzie tych ostrosłupów, które się razem łączą. I teraz, jeżeli każdą krawędź sobie wyobrazimy jako układ wektorów przeciwnie skierowanych, to mamy do czynienia z idealną równowagą. Te wektory się równoważą. Tak prawdę powiedziawszy, ten kubooktaedr został utworzony z wykorzystaniem tylko i wyłącznie czworościanów foremnych. Matrycę złożoną z czworościanów skierowanych czubkiem do góry uzupełniono, ponieważ ona miała luki, uzupełniono kolejną matrycą ułożoną z czworościanów obróconych o 180 stopni, jedno wepchnięto w drugą i okazało się, że w ten sposób wypełniono całkowicie przestrzeń, bez żadnych luk. A ten kształt, czyli ta kropka kanciasta, powstała właśnie z tych dwóch matryc wepchniętych jedna w drugą. I tak się okazało. Ten cudowny kształt kropki ma dokładnie rozmiar długości Plancka. Jeżeli jest to podstawa próżni fizycznej, jeżeli próżnia fizyczna składa się z takich kropek,
to jest rzeczą zupełnie oczywistą, że wszystko, co ma rozmiar mniejszy niż długość planka, nie ma w naszej rzeczywistości sensu fizycznego. No bo jak? Czyli schodząc zgodnie z teorią Wielkiego Wybuchu do tej rzeczywistości, do tej początkowej osobliwości, której granicą jest właśnie stała planka, od razu wiemy, że żadnej początkowej osobliwości nie było, bo być nie mogło. Po prostu poniżej długości planka niczego nie ma. Dopiero z tej pojedynczej kropki w wyniku aktu kreacji, bo ten układ wektorów w momencie, kiedy zostanie zachwiana jego równowaga, ma naturalną dynamikę rotacji, która powoduje powstanie dwóch torusów. Na ekranie komputera oczywiście zinterpretujemy to jako jeden torus nad drugim. Jeden się kręci w jedną stronę, drugi w drugą. Ale w rzeczywistości my ciągle jesteśmy w tej samej przestrzeni. Więc w tej przestrzeni fizycznej powstają dodatkowe wymiary. Jeden czasoprzestrzeni i drugi rzeczywistości bliźniaczej. Obie są zagłębione w sobie, właściwie trzy, bo już mamy do czynienia z próżnią fizyczną, z czasoprzestrzenią, ale to już tak na wyrost mówimy. Tak. I oczywiście z tą rzeczywistą bliźniaczą, która jest nie tylko spolaryzowana grawitacyjnie w stosunku do naszej czasoprzestrzeni, ale jeszcze dodatkowo jest w stosunku do niej zwierciadlana. No. I mało tego, one są wszystkie połączone ze sobą za pomocą sprzężenia zwrotnego, czyli biało-czarnej dziury. Biała dziura to jest ta, która wypycha, czyli promieniuje na zewnątrz. Czarna to ta, która ściąga. No już teraz wiemy, skąd się wzięły w naszej czasoprzestrzeni czarne dziury. Białej dziury jeszcze nie zauważyliśmy, ale czarne dziury już tak, no bo one ściągają. Tak, ale musi być biała, jak jest czarna. No teoretycznie tak, dlatego że jeżeli coś się rozdyma, to ktoś musi dmuchać, prawda? Tak. Czyli musi być jakaś jeszcze rzeczywistość obok naszej, która powoduje, że jest jakaś wymiana materii między nimi, prawda? Tak, to prawda. Wow. Wiele rzeczy się rozwiązuje od razu, prawda? I mało tego, dowiadujemy się, że oprócz naszej czasoprzestrzeni mamy już rzeczywistość bliźniaczą, dokładnie do naszej, zwierciadlaną. W związku z tym, jeżeli doznajemy możliwości obserwowania naszego ciała z innego punktu odniesienia, czyli z zewnątrz naszego ciała, to znaczy, że patrzymy z rzeczywistości równoległej. Czyli już widzimy, że my się składamy nie tylko z ciała, tylko jeszcze z czegoś, co potrafi z tego ciała wyjść i spojrzeć na niego z drugiej strony. Czyli ten stan OB, w którym znajdują się ludzie, to jest ten stan, gdy chodzi mi o... To jest stan zintegrowanej świadomości. My po prostu jednocześnie widzimy siebie w rzeczywistości równoległej i widzimy siebie w rzeczywistości tej jawnej dla nas, z punktu widzenia oczywiście naszego ciała organicznego. Tak. Dlaczego jesteśmy w stanie się zobaczyć równocześnie? Ponieważ te rzeczywistości się przenikają. Ten świat równoległy nie znajduje się gdzieś tam na chmurce. Żaden staruszek z siwą brodą tam nie siedzi i tym nie dyryguje. To wszystko razem jest wzajemnie połączone, funkcjonuje w dynamicznej równowadze. Dlaczego w dynamicznej? Ponieważ zakłócenie równowagi stwarza potencjał do działania. A jednocześnie tworząc na przykład atom w rzeczywistości równoległej i w rzeczywistości czasoprzestrzennej, my nie musimy już mieć żadnych gluonów, żeby posklejać wszystko w jedną całość,
bo załatwia to biało-czarna dziura. Mhm. I nie ma żadnej ciemnej materii w czasoprzestrzeni. Ona jest, ale w rzeczywistości równoległej. My jej nie widzimy, bo to są inne wymiary tej samej przestrzeni, ale ona tam jest, funkcjonuje, a więc tam mamy i materię, i informację, i energię. Czyli mamy ciemną informację, ciemną materię i ciemną energię. Ale ponieważ jesteśmy połączeni sprzężeniami zwrotnymi, możemy czerpać i informacje, i energię. I to robimy. A podaj taki przykład, żeby tak sobie człowiek mógł uświadomić, w którym momencie on wie, że on czerpie. W którym momencie? Coś ci powiem. Jako młoda matka, nie mająca jeszcze bladego pojęcia o tym, że rzeczywistość jest wielowymiarowa, udałam się z chorym dzieckiem do lekarza. Dokąd? Wiadomo, dziecko chore. Do specjalisty. Dostałam antybiotyk, mimo że to było niemowlę. Mhm. Miał zapalenie, stwierdzono u niego zapalenie ucha środkowego. No i przeświadczona o tym, że nauka wie wszystko, oczywiście zastosowałam do ucha ten antybiotyk, wychodząc z założenia, że na szczęście miejscowo, więc nigdzie nie narozrabia więcej. Niewiele to dało. Dziecko płakało, nie jadło. To był koszmar, bo po prostu nie dawało się go uspokoić. I co ja wtedy zrobiłam? Przytuliłam go do siebie i do ucha przyłożyłam mu prawą dłoń. Rękę. Mhm. Byłam jednym wielkim, można powiedzieć, Generatorem? zaktywowanym generatorem energii i informacji, bo moim celem było, ja wtedy tego nie traktowałam jako intencję, po prostu pragnęłam mu pomóc, pragnęłam uciszyć, zmniejszyć ból. No i poza tym do tego dochodziła jeszcze ogromna miłość wynikająca z tego, że no, to było moje dziecko. I do czego doszło? Do koherencji sercowo-mózgowej. Dziecko przestało płakać i usnęło. Mój mąż, który to obserwował, stwierdził, no najwyraźniej każda matka jest najlepszym Harrisem dla swojego dziecka. Akurat wtedy Cliff Harris u nas recytował i ustawiła się do niego długa kolejka potrzebujących uzdrowienia. I to był pierwszy sygnał, że coś jest na rzeczy. Mhm. Ale nie odebrałaś wtedy tego w ten sposób jeszcze? Absolutnie. Musiało się nawarstwić, żebym ja się zorientowała, że coś jest grane. Kolejny sygnał. Zgubiłam obrączkę. No, dla męża to była tragedia. Zgubiłaś obrączkę, to nasze małżeństwo też się rozpadło. Więc usiadłam i się zastanawiam. Właściwie trudno powiedzieć, że ja się zastanawiam. Tak jak gdybym zapadła się w sobie. I w tym momencie zobaczyłam, jak ja wsuwam grubą książkę do biblioteki i w tym momencie sobie uzmysłowiłam, przecież ja tam często kładę obrączkę. Złapałam tą książkę, wyciągnęłam, obrączka była za nią. Typowy przykład postrzegania pozazmysłowego. W momencie, kiedy dochodzi u nas do integracji wielowymiarowej świadomości, my nawiązujemy kontakt ze sprzężeniem zwrotnym i pobieramy informacje. To było przy chorobie dziecka, to było przy zgubieniu obrączki. Mhm. A czy na przykład tak jak niektórzy mają takie sny, które przydarzają się później, kiedyś tam w tej przyszłości ludzkiej? Prekognicja to jest też forma postrzegania pozazmysłowego. Mhm. Oczywiście form postrzegania pozazmysłowego było wiele. Jest wiele. Tak prawdę powiedziawszy, o tym, że coś jest na rzeczy, ja się zaczęłam orientować w momencie, kiedy odniosłam wrażenie, że jestem prowadzona przez coś, przez kogoś. Nie miałam bladego pojęcia, kto co. A jak to poczułaś? Jednak
wypadki w moim życiu tak się układały, jakbym realizowała jakiś plan. No już w momencie, kiedy na początku 5. roku studiów zatrzymał mnie na schodach jeden z profesorów i powiedział, że ma dla mnie informacje i chciałby ze mną porozmawiać. Powiedział, że jego przyjaciel właśnie tworzy nowy zespół naukowców i zwrócił się do niego z prośbą, żeby znalazł jakiegoś studenta obiecującego, który mógłby dołączyć do zespołu. Czy ja bym reflektowała? Mówię, właściwie to nie mam jakiejś takiej mocy ssącej, mam stypendium naukowe, nie brakuje mi pieniędzy, ale pójdę i się zapytam, o co chodzi, bo Nie szkodzi. Bo ciekawa jestem. Poszłam, porozmawiałam. Okazało się, że to jest zupełnie nowa specjalizacja, inżynieria procesowa, dopiero wprowadzana do nas na rynek naukowy. Aż mieciarki przeszły. Więc natychmiast nawet nie zastanawiałam się chwili, stwierdziłam, tak, biorę to. Ale jest jeden problem, ja studiuję na studiach dziennych. Nic nie szkodzi. Na wszystkie zajęcia mogę chodzić, wykonując jednocześnie pracę w instytucie. No, Muszę się domyślać. no to wyzwanie, ale i praca. Ale jednocześnie z czasem zorientowałam się, że pracuję w dyscyplinie interdyscyplinarnej. Nauczyłam się łączyć wiedzę z różnych dyscyplin naukowych. I to wszystko właściwie predestynowało mnie do tego, żeby wyjść poza granicę. Bo doszłam do wniosku, że wszechświat, tak jak i wiedza o nim, musi stanowić jedną całość. Tak, ale ja rozumiem to, że jakby zauważyłaś, że dawane są tobie osoby, które w jakiś sposób kreują twoją rzeczywistość. One ja inaczej to odczytałam. Ja stwierdziłam, że mnie wręcz tę robotę podano na tacy. Mhm. Nie czyniłam żadnych w tym kierunku zabiegów. Ja jeszcze nie miałam studiów skończonych. Studia na moim kierunku obejmowały 11 semestrów, a więc 5,5 roku. Mhm. Dzięki temu, że już zaczęłam wcześniej pracować, zaczęłam w związku z tym pracę dyplomową robić w Instytucie Naukowo-Badawczym i skończyłam nie w ciągu 11 miesięcy studia, a w ciągu 10. Mhm. Rozumiem. Co straciłam? Straciłam przede wszystkim wakacje. Zyskałam życie, nowe życie. Ale zyskałam nową wiedzę. Mało tego, zyskałam wiedzę nie tylko tę, którą zdobyłam w czasie początkowej pracy tam, ale również wtedy, kiedy zaczęłam sama usprawniać swój warsztat. No przecież sieci neuronowe poznałam właśnie dzięki temu, że zaczęłam je stosować w procesach optymalizacji. Mhm. To też byłaś takim rodzajem nowatora. A poznając sieci neuronowe i sposób ich pracy, doszłam do wniosku, nawet wtedy, jeżeli się stosuje w nich generatory zdarzeń losowych, wiedziałam, że ja jestem czynnikiem niezbędnym. I w tym czasie po raz pierwszy błysnęła mi myśl, że kurczę blade, coś oprócz ciała i mózgu musi być jeszcze, dlatego że mózg też musi mieć swojego operatora. No właśnie. A, tylko że w sposób sobie fizyczny to wytłumaczyłaś. Bo przecież samochód też ma swój komputer pokładowy, ale ma i kierowcę. Samolot to samo, ma swój komputer pokładowy i kierowcę. No jednak musi być jeszcze operator. Aż mieciarki przechodzą. W taki fajny sposób po prostu opowiedziałaś. I teraz wszyscy wiemy, oho, mamy kogoś, kto nam pomaga. Jest jakieś zjawisko. Jak najbardziej. Więcej ci powiem. Ja właściwie już w czasie tej pracy naukowej w instytucie zaczęłam odbierać channelingi. Długo się nie zorientowałam, że to są channelingi, bo to były channelingi właściwie wprost do umysłu.
Ja to rozumiem, bo W związku przeżywam z tym czasami ja je takie odbierałam jako swoje, przez długi czas jako swoje operacje myślowe, ale potem doszłam do wniosku, przecież niektóre z tych pomysłów to są nie moje pomysły. No właśnie. Mało tego, czasami jak szukałam błędów w programie, to było tak jak z obrączką. Patrzysz na wydruk i za cholerę błędu nie widzisz. Odsuwasz się od tego, błysk, już wiesz gdzie jest, rzeczywiście w tym miejscu tkwi. Tak jakby ktoś wskazał. Tak, nie wiesz skąd wiesz, ale wiesz. I to jest właśnie typowe dla channelingu odbieranego wprost w umyśle. Zresztą tak prawdę powiedziawszy, kiedy pan Jackowski, mówię o Krzysztofie Jackowskim, odbiera swoje, już nie channelingi, tylko swoje wizje, tak. też odbiera na zasadzie takiego błysku. Przekaz jest błyskawiczny. Nie wiem skąd wiem, ale wiem. Jeżeli biodiagnosta za pomocą postrzegania pozazmysłowego diagnozuje swojego pacjenta, to on też nie opiera się na wiedzy medycznej, bo jej często nie posiada. On też powie, wiem, że to źle funkcjonuje, to trzeba poprawić, ale nie wiem skąd wiem. Po prostu wiem. Tak, to jest tak skądś zaczerpnięte. W jaki sposób dobieramy zioła? Intuicyjnie. Gdy zauważyłam w internecie, że ktoś w ramach eksperymentu chce wypróbować inną metodę, nazywało to się rozwoju duchowego, czyli podnoszenia kundalini. Nie wiedziałam, co to jest kundalini, nie wiedziałam, co to jest rozwój duchowy, ale stwierdziłam, coś nieznanego, właściwie dlaczego nie spróbować. Ustawiłam się dokładnie tak, jak trzeba, intuicyjnie, choć nie wiedziałam o tym, żeby pobierać informacje i energię z próżni. Dlaczego? Zgodnie z tym, czego się dowiedziałam wiele lat później, że żeby pobierać z próżni energię za darmo, trzeba 2 pola magnetyczne ustawić w stosunku do siebie pod kątem prostym. Czyli usiąść odpowiednio. Wyobraź sobie, ja tutaj mam wschód. Ustawiam się. Tak. Mam kierunek pola magnetycznego. Północ, południe. Więc kierując się na wschód, mam, można powiedzieć, swoje te kierunki poszczególnych, na wysokości poszczególnych gruczołów wydzielania wewnętrznego. Mamy też do czynienia ze sprzężeniami zwrotnymi i one są skierowane dokładnie pod kątem prostym do pola magnetycznego Ziemi. Moje pole kwantowe też jest skierowane pod kątem prostym do linii sił pola magnetycznego Ziemi. Czyli przez cały czas wykonując te ćwiczenia, pobierałam energię próżni. Cholera, coś mi tu ciągle fruwa. Najwyraźniej jakaś mucha mi się obudziła. Słuchaczka. Ciepła. A to muszę Ci powiedzieć taką ciekawą rzecz, że ja przy hipnozie stosuję właśnie ten punkt północ-południe i w zależności od tego, jaka to ma być hipnoza, czy regresyjna, czy być może właśnie jakaś taka na uzdrowienie takie psychiczne, to jak kogoś kładę, to właśnie albo głową na północ, albo na południe, bo zobaczyłam po prostu po ludziach, jak oni na pewne rzeczy reagują, ale to jakby nie miałam tej świadomości. Ale powiedziawszy, kiedy chcesz sobie zastosować wyjście poza ciało, też się powinnaś położyć zgodnie z kierunkiem pola magnetycznego, linii sił pola magnetycznego.
Tak, tak, tak. Ja nie mogę. I wtedy też, słuchaj, te sprzężenia masz pod kątem prostym. Tak, 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 to prawda. Ale to wtedy i czakry, i wszystko zaczyna tak jakby samo oczyszczać się, zaczyna samo chodzić. To jest no, niesamowite. To nawet do celów leczniczych, jakby ktoś chciał używać, sam ze sobą nawet poćwiczyć, to zobaczyłby. Oczywiście. I zauważ, że my wiele informacji pobieramy intuicyjnie. Nie wiemy dlaczego. Tak jakby nam nasze wewnętrzne ja coś podpowiadało. Bo tak prawdę powiedziawszy, zgodnie z channelingiem Krajona, Tak. który już nadaje od końca XX wieku, on twierdzi, że nas jest troje. To znaczy, część świadomości jest powiązana z mózgiem, tworząc nasz umysł. Część świadomości znajduje się w rzeczywistości ukrytej, jako nasze najwyższe ja, jako nasza esencja. I jednocześnie jest jeszcze trzecia część naszej świadomości, która stanowi naszego przewodnika, czyli krótko mówiąc naszego autopilota, Tak. który nami steruje, czyli nasza podświadomość. Ona też jest za zasłoną. Tak. Ale my z niej korzystamy dzięki połączeniom międzywymiarowym. No to jest niesamowite. No to jest prawda. Czyli ta Trójca Święta to nie jest... Widzisz, mistyka, Mhm. badania, które są robione w ramach nawet konwencji, ale wyprzedzające konwencje, też nam potwierdzają, że prawo kreacji organizującej się materii to jest właśnie to prawo, które utworzyło naszą rzeczywistość i nas przy okazji. Bo zanim utworzyło nas, utworzyły się kompleksy świadomościowe wielowymiarowe. Od tego się zaczęło. To one zaczęły być żywe. I stworzyły sobie poletko doświadczalne w rzeczywistości równoległej, która była w stosunku do tamtej spolaryzowana. Po co? Po to, żeby tutaj na tym poletku wypróbowywać te wszystkie aspekty, których tam się nie dało. Bo weź pod uwagę, że w rzeczywistości równoległej, spójnej, nie utrzymasz kontroli informacji, ani nie jesteś w stanie zataić to, o czym myślisz i jakie masz plany. Wszystko jest widoczne. Masz jak na tacy podane, chyba że gdzieś grzęźniesz w jakimś obszarze przekonań, gdzie jesteś w pewnym sensie odizolowana od reszty i pracujesz na innych zasadach. Ale tam, gdzie jesteś w tak zwanym raju, gdzie współpracujesz ze wszystkimi, niczego nie ukryjesz. Tu można wszystko ukryć. Mało tego, można zmanipulować informacje. Tak, to prawda i to często też robimy. To nie na tym dowcip polega, że my jesteśmy zindywidualizowani. Jesteśmy zindywidualizowani po to, żeby rozszerzyć zakres parametrów badawczych. Ale ta indywidualizacja posłużyła do tego, że wypromowała egoizm, chciwość, zachłanność, walkę. I w tym żyjemy. To jest ten krytyczny błąd systemu, o którym niechętnie się mówi. Ale to nie jest błąd systemu. To jest nasz błąd. To my utworzyliśmy ten system. Ten system nikt nam nie narzucił. To jest nasze dzieło. My jesteśmy odpowiedzialni za rzeczywistość, jaką sobie tu na ziemi stworzyliśmy. Tak, to prawda, bo to jest wygodne bycie, to znaczy myślenie w taki egoistyczny sposób. Ja nie mówię, że egoizm, że to tylko takie pejoratywne musi mieć znaczenie, ale no, jak myślimy tylko o sobie, żeby nam dobrze było, to naprawdę nam jest wtedy dobrze. Być może niektórzy się później z tym swoim dobrem mogą podzielić, ale no nie wszyscy zechcą, prawda? Ale jednocześnie nie chcemy zauważyć jednego, że w całej przyrodzie obserwujemy kooperację. Rośliny
kooperują ze zwierzętami, rośliny kooperują ze sobą, zwierzęta ze sobą współpracują, a my cholera nie możemy. Tak, tak, tak. Ja mam w domu psa i kota i wszyscy żyją w symbiozie. Ja Tak? miałam królika i psa i one się znakomicie ze sobą nie tylko znosiły, ale wręcz bawiły się ze sobą. Tak. Czasami królik był tak bezczelny, że się tuż przed pyskiem psa układał. Psu ślina ciekła i nie ruszył. On wiedział, że królik należy do stada. No właśnie, a my tego nie przestrzegamy, nawet we własnym stadzie potrafimy naruszyć jakby tą naturę stada, niestety. Czyli tak naprawdę, jeżeli my przychodzimy skądś, gdzie jesteśmy zespołem, całe nasze życie, wszystko, co nas otacza, a nawet my sami w środku. Że jesteśmy zespołem. Pracowałam, nawet kierowałam zespołami badawczymi. Nigdy nie udało mi się uzyskać współpracy. Były takie sytuacje, kiedy wręcz zgrzytałam zębami, bo musiałam brać robotę kolegów do domu i ją wykonywać, bo nie miałam żadnych absolutnie mechanizmów takie, które mogły wymusić na nich wykonanie tej roboty. A nawet jak ją wykonali, to musiałam sprawdzać. No to nie jest prawda, że jeżeli ktoś idzie do nauki, to idzie dlatego, bo chce. Czasami idzie dlatego, że prestiż, że wydaje mu się, że Bóg wie co dzięki temu uzyska, ale każdy, kto... Nie ma co ze sobą zrobić. A każdy, kto właśnie takimi się kierował pobudkami, bardzo szybko rezygnował. Odchodził tam, gdzie zarabiał więcej. Tak. Dlatego naukę tak łatwo kupić. Tak, tak, bo to niestety takie grupy interesu się robią. Tak. Niestety tak to wygląda. A tu jeszcze do tego to powiązanie tej duchowości, to rzeczywiście to jest trudne dla nauki. W takim codziennym życiu, jak trzeba zadbać o swój byt, prawda? Bo jeżeli, nie wiem, ktoś jest bardzo bogaty albo bierze udział w różnego rodzaju projektach międzynarodowych. Ktoś, kto naukę wybiera dlatego, że jest jego pasją, nie zwraca uwagi na dochody. Bo w gruncie rzeczy cieszy się tym, co ma. Tym, co ma i co robi. I w pewnym sensie można powiedzieć, że to też jest jakiś sposób osiągania rozwoju. Bo koncentrowanie się na gadżetach nie jest rozwojem. Na stanie posiadania. Danusia, a powiedz mi, a kiedy ty w tej swojej nauce stwierdziłaś, że tyle masz jakby przesłanek mówiących, że nauka to nie wszystko, że tu jeszcze właśnie brakuje jakiegoś elementu i ty go już dostrzegasz i w połączeniu z tym elementem, chodzi mi z tym mistycyzmem, to wreszcie jest całością. Jak długo dojście do tego ci zajęło czasu? Właściwie w momencie, kiedy zaczęłam z tego świadomie korzystać, bo przez długi czas korzystałam z tego nieświadomie. Ale w momencie, kiedy zaktywowałam połączenia międzywymiarowe, zaczęłam z tego korzystać świadomie. Ale zaktywowałaś się w sposób świadomy, czy trochę nieświadomy, a potem sobie uświadomiłaś? Ja pracowałam nad tym właściwie z ciekawości. Ale akurat tak się zdarzyło, że już przy trzecim połączeniu, to znaczy na wysokości gardła. Przy astmie, tak? Tak, dostałam ataku astmy, tak silnego jak nigdy wcześniej, także ani nie mogłam złapać oddechu, ani nie mogłam się ruszyć. I dosłownie w desperacji znów skierowałam rękę ku temu sprzężeniu. I w tym momencie atak minął jak ręko odjął. Po raz pierwszy bez leków. I od tego momentu wiedziałam już, że dotknęłam czegoś naprawdę istotnego i już wiedziałam, że to nie jest coś, co mogę dotknąć i polizać. I to poszło lawinowo, czy delikatnie jeszcze? Lawinowo.
I co później Już takiego w momencie, cudownego? kiedy poczułam ten wir, Tak. no to tak prawdę powiedziawszy, jeszcze też nie wiedziałam, co to jest za wir. Mhm. Bo pełną wiedzę na ten temat dopiero uzyskałam w momencie, kiedy poznałam prawo kreacji, bo jeszcze więcej ci powiem, ja po tym uruchomieniu połączeń międzywymiarowych zaczęłam mieć wizje. Wcześniej nie miałam żadnych. I te wizje były dość jednoznaczne. Początkowo widziałam złoty trójkąt obracający się, potem widziałam obracające się wokół siebie czworościany foremne i w głowę zachodziłam. Dlaczego te czworościany? Co ta trójka znaczy? No więc kontaktowałam się z osobami, które uważały się za uduchowione i mające znakomity kontakt z rzeczywistością ukrytą, które mi twierdziły, że to chodzi o Trójcę Boską. No dobrze. Nie trafiało to do mnie specjalnie, ale kiedy zobaczyłam właściwie ja do publikacji Harameina zostałam doprowadzona też. Nie to, że ja jej szukałam, bo przecież nie wiedziałam, że powstała. Szukałam zupełnie czegoś innego, a Haramein mi wyskoczył. I z ciekawości zajrzałam. I właściwie w tym momencie zrozumiałam, czym jest kundalini. Czyli ciekawość pierwszym krokiem do piekła to tak naprawdę Nie, jest to wyzwolenie. Pierwszym krokiem do wiedzy. Niesamowite to jest. Ale ten Haramein to muszę ci powiedzieć, że ja jakby patrzyłam na niego zupełnie z innej strony, od takiej strony bardziej społecznej. I dopiero twoje publikacje uzmysłowiły mi, że on tak naprawdę w tym wszystkim ma drugie dno. I zupełnie inaczej. Bo tak prawdę powiedziawszy, on tak też trochę od strony mistycznej zaczął to publikować. Świętej geometrii, tam rozmaitych takich pereli. No duperele, ale które mają coś w sobie, tak? No zgadza się, po prostu. Bo gdybym ja wcześniej się zetknęła ze świętą geometrią, to przecież te obracające się czworościany też by mi dało dużo do myślenia. Tak, i samo to, że trójkąt, trójka, że coś w tym jest. To prawda. Danusia, chciałam powiedzieć, że po ostatnim naszym spotkaniu między innymi zakupiłam sobie książkę pani Lidii Stawowskiej, która pisała o osobach, które były niewidome i poddały się hipnozie i opisywały takie rzeczy, że też ciarki przechodzą. Zobaczyłam. Tak prawdę powiedziawszy, te wszystkie badania, które prowadziła nie tylko Stawowska, ale ona dużą część swoich badań poświęciła osobom niewidomym, ponieważ ona uważała, że jeżeli osoba niewidoma będzie w stanie opisać rzeczywistość jak osoba widząca, tak. to musi to być dowodem i wielowymiarowego kompleksu świadomościowego i również wielokrotnej inkarnacji. Tak. No bo w końcu coś musi inkarnować. Tak. Danusia, a myślisz, że ty się inkarnowałaś już wcześniej? Że tak w ogóle... Jestem przekonana o tym. Nawet miałam świadome sny dotyczące przeszłych inkarnacji, ale żaden z nich nie był przyjemny. Z tego wynika, że nie zawsze byłam taka mądra. Popełniałam błędy. Ale błąd też nas uczy. A może musiałaś przechodzić takie doświadczenia? Zobacz, jeżeli mówisz, że... Przechodzi dobre i złe doświadczenia. My tu jesteśmy po to właśnie, żeby eksperymentować. Nie po to, żeby wszystko się od razu nam udawało, tylko żebyśmy wyłapywali to, co nam służy. A jak myślisz, te wszystkie doświadczenia czemu służą? Rozwojowi. Nie tylko naszemu, ale całości istnienia. Bo przecież
Na wskutek tego, że my czegoś się dowiemy, dowiaduje się o tym cały wszechświat. Czyli jeżeli też komuś się coś przydarzy, to my również czerpiemy z tego, prawda? Ależ oczywiście. Przecież jeżeli ja, no nie ja, na razie Odsuwamy. nie chodzi o moje doświadczenia. To, że ktoś jest w stanie dokonać jakiegoś wynalazku, być może sam na to wpadł, ale być może to jest wynalazek podpowiedziany, bo ktoś gdzieś kiedyś już to wynalazł. Przypomnijmy sobie rysunki Leonarda da Vinci. On wykonywał rysunki rozwiązań, których z całą pewnością nigdy nie widział. Mało tego, te jego rozwiązania, na przykład pociski ze statecznikiem, wyprzedzały epokę o wieki. Tak, tak, tak. No Tesla, prawda? No Tesla też. Prawdę powiedziawszy, więcej ci powiem, każdy prawdziwy naukowiec jest mistykiem. Nie wierzę w to, że nie korzysta z podpowiedzi. Każdy artysta jest mistykiem. Malarz, poeta, pisarz czerpie z rzeczywistości ukrytej. Na jakiej podstawie powstają na przykład książki science fiction? Tylko i wyłącznie z wyobraźni? Czy wyobraźnia spowodowała, że ja sobie nagle przypomniałam o tym, że zupełnie bezwiednie, bezmyślnie wsadziłam książkę, obrączkę, tak, że nie można jej było znaleźć? Danusia, a powiedz mi, bo my jakby patrzymy przez pryzmat naszych doświadczeń i wszystko, co sobie tłumaczymy, to jest jakby tłumaczenie właśnie przez ten pryzmat. I myślisz, że rozwój duchowy spowoduje też takie poszerzenie, nie wiem jak to nazwać, naszej świadomości? Nie poszerzenie, integrację. Integrację wielowymiarowej świadomości. Dzięki temu my będziemy widzieć więcej, rozumieć więcej. I będziemy mieć większy potencjał kreacji. Bo przecież korzystając z zasobów próżni fizycznej, my zwiększamy swój potencjał kreacji. Korzystając z dodatkowych informacji, zwiększamy swój potencjał kreacji. Obojętne, czy będziemy tworzyć jakieś dzieło artystyczne, czy będziemy tworzyć dzieło naukowe, czy będziemy tworzyć coś, co się po prostu zwyczajnie komuś przyda. Weź na przykład generator efektu Searla. Jest to generator, który korzysta z indukcji i pola magnetycznego Ziemi i z magnesów, stałych magnesów wirujących. Trzeba tylko go rozruszać i mamy darmową energię, która dosłownie za darmo się produkuje. Którą można wykorzystać do różnych celów. Którą można wykorzystać w każdym aparacie, czy w telefonie, czy w komputerze, czy w budynku do oświetlenia, do zaopatrzenia go w elektryczność. Wszystko, słuchaj, jest, można powiedzieć, darmowe, ale na tym wynalazku niestety szanowna królowa położyła łapę. I nie wiadomo, co się z nim dzieje, gdzie został zamknięty w sejfie. W każdym bądź razie facetowi laboratorium zniszczono i wsadzono go do mamry. No prawdopodobnie go potem wypuszczono, bo jednak on później jeszcze dalej działał, ale najwyraźniej zabroniono mu pracy nad tym. Bo to zostało przeznaczone do celów wojskowych. Nie wiem, może wojsko to wykorzystuje. My nie. A powinno to być dostępne dla wszystkich. Dlaczego? Dlatego, że informacje można przecież przed nami utajnić. To jest niesamowite, bo chodzi mi, bo nie chodzi mi... Ale jeszcze jedno ci powiem. Searle mówił otwartym tekstem, że ten aparat powstał w wyniku
spektakularnego olśnienia. Weź Megawave 150. Dieter Breuers też nie ukrywa. To było spektakularne olśnienie. Nowa koncepcja wszechświata opisana przez Waltera Russella też była wynikiem olśnienia. Facet zakwestionował substancjalność materii. Faktycznie to są pola fizyczne. Nawet tutaj, gdzie wydaje nam się, że stół jest nieruchomy, ale każdy atom w tym stole wiruje. No, to jest niesamowite. Słuchaj, Danusia, jak myślisz, czemu to wszystko jest tak ukrywane? Bo ja rozumiem to, że jak są cele wojskowe... No bo, słuchaj, no głupcami najłatwiej rządzić. Im mniej wiemy, tym łatwiej poddajemy się manipulacjom. No właśnie, ale to... Czy Słuchaj, jak za dużo będziemy na ten temat mówić, to ci w ogóle wywalą te filmy z YouTube'a. To ja tylko zapytam o jedną rzecz. Czy ten wzrost świadomości właśnie poprzez ten samorozwój, przez to zdobywanie wiedzy może spowodować, że ta ludzkość przejdzie na jakiś taki wyższy poziom kultury, nie wiem jak to nazwać, po prostu tego, że nie będzie Powinniśmy przejść na wyższy poziom świadomości, a wyższy poziom świadomości zagwarantuje nam również wyższy poziom kultury. Okay. Ale nie będzie wyższej świadomości bez wiedzy. Co czynisz? Bo jeżeli nie będziemy mieć wiedzy, to nie będziemy potrafili jej wykorzystać. A jeżeli nie będziemy mieć wiedzy i nie będziemy jej potrafili wykorzystać, to nie zdobędziemy mądrości. Nie wypracujemy jej sobie. To wszystko jest związane z pracą. Każdy z nas może pracować indywidualnie, może wpływać na swoje otoczenie, ale jaki będzie tego efekt, zobaczymy. Jak na razie widzimy, że wciąż trwa u nas walka. Nie tylko za wschodnią granicą, bo już zaczynają się walki na Bliskim Wschodzie. Znaczy zaczynają, one w zasadzie trwają z przerwami przez cały czas. Ale ja się, no, nie mogę powiedzieć, że cieszę, ale bo w ogóle mam wrażenie, że w mediach jakby to są takie często tematy przemilczane przez wiele lat i potem jak już dochodzi... Przepraszam, jakie tematy? No na przykład takich walk, chociażby... Nie, te walki są zawsze nagłaśniane, dlatego że to jest na tyle interesujące, że po prostu zwiększa oglądalność. Natomiast nie nagłaśniana jest nauka. Przecież weź pod uwagę, czym jest homeopatia? Homeopatia jest to metoda uzdrawiania informacyjna. Wprowadzamy do organizmu informacje, nie lek, tylko informacje. Informujemy za pomocą mikroskopijnej dawki leku organizm, że coś się dostaje do środka. I organizm natychmiast reaguje, bo on reaguje na bodziec nieomalże podprogowy. Tak. Ale reaguje tak, jak trzeba. Dokładnie, tak jest. I co się dzieje z homeopatią? Jest wyśmiewana, przynajmniej u nas. Na początku XX wieku, nie pamiętam dokładnie w którym roku, został otwarty kierunek homeopatii na Śląskiej Akademii Medycznej. On nie ma otworzył, już go zamknęli. No niestety, tak to jest. Ale to ja myślę, że to dużo czynników jakby wpływa, plus to takie konieczne wyparcie, że nauka ma być tylko tą nauką. Zobacz, Danusia, w swojej jednej z książek, właśnie w tej, którą tutaj pokazuję, ty opowiadasz też o Julianie Ochorowiczu. Ja go bardzo lubię, to był naukowiec, tak? On chciał też propagować hipnozę, musiał wyjechać z kraju, bo mu świat naukowy żyć nie dawał, nie mógł zrobić profesury, bo był po prostu jakimś hochsztaplerem dla nich. Musiał wyjechać niestety do Francji. Wszyscy, którzy wychodzą przed szereg, zawsze są bojkotowani przez środowisko naukowe. Ile lat
czekał na uznanie swojego odkrycia promieniowania komórkowego? 30 lat. 30 czy 20. Nieważne, 30 czy dużo. Tak. Ale doczekał się. Benveniste do dzisiejszego dnia nie doczekał się uznania, mimo że on doskonale udokumentował, że każda substancja chemiczna ma swoją charakterystyczną wibrację, którą można nagrać i ona będzie leczyła tak jak lek, a nie będzie szkodzić. Kiedy wprowadzasz do organizmu lek w postaci substancji, musisz go wprowadzić w nadmiarze, dlatego że on się musi rozejść po całym ciele, żeby dojść tam, gdzie jest potrzebny. Wszystkie procesy, które przebiegają w ciele, są procesami sprzężonymi, więc ten lek w jednym miejscu zadziała pozytywnie, a w wielu jest niepotrzebny. Czyli może co najwyżej nie zaszkodzi, ale może zaszkodzić. Tak jak bioterapia. Ale ciągle biochemia jest tacy, natomiast medycyna informacyjna w dalszym ciągu jest kopana. To, o czym mówisz, to właśnie takim propagatorem jest pan Roman Nacht. On właśnie w ten sposób leczy, dając informacje właśnie do organizmu. Słuchaj, nawet w momencie, kiedy już masz chorobę, a masz zaaktywowane połączenia międzywymiarowe, to możesz zwrócić się z intencją do tego swojego autopilota, żeby ci pomógł. Do swojego najwyższego ja. Też masz przecież tą swoją wielowymiarową świadomość. Doprowadzasz do koherencji sercowo-mózgowej. Kierujesz swoją uwagę na miejsce, które jest chore i możesz się pozbyć. To jeszcze nic nie wiedziałam o koherencji sercowo-mózgowej, ale obudziłam się z przykurczem lewej dłoni. Lekarz stwierdził, że to są zmiany, które się nie cofają i że co najwyżej może mnie skierować na fizykoterapię, ale to i tak nic nie da. A ja mam w tej chwili całkowicie sprawną lewą rękę. I w jaki sposób? Wyszłam z założenia, że skoro prawa jest zdrowa, a lewa jest chora, no to ją na siłę wyprostowałam i weszłam w stan medytacji. I to wystarczyło. Tak, ale właśnie, bo masz aktywowane pole, to jest o wiele łatwiej, bo jak ktoś sobie tylko tak weźmie te ręce, to stwierdzi, o, nie działa, prawda? Pewnie tak. No to dlatego właśnie namówiono mnie, żeby jednak otworzyć tę, stworzyć grupę aktywacji połączeń międzywymiarowych, żeby ludzie mogli zrobić to samo, co ja kiedyś zrobiłam w XX wieku. Bo słuchaj, ja już mam za sobą w tego okresu kilkadziesiątków lat. No nie tak dużo, bo przecież u nas internet dość późno wszedł. Tak. Ale jeszcze w XX wieku. I dokładnie, prawie można powiedzieć na początku tego, kiedy zaczęliśmy się, gdzie tam jeszcze nie miałam własnego komputera, tylko korzystałam ze służbowego, a i tak się załapałam na ten eksperyment. Natomiast w momencie, kiedy uzdrowiłam się już w trakcie ćwiczeń aktywacji połączeń międzywymiarowych, też jeszcze nie wiedziałam, że to są połączenia międzywymiarowe. Przecież to wszystko właściwie ja się dowiedziałam dobrych parę lat po zaktywowaniu. Że to była aktywacja. Że to była aktywacja. Mistrzyni wszystkiego. Prawdziwy wodnik. Era wodnika nadchodzi. Już niedługo, także wierzę w to, że będziesz bardzo sławną osobą. Ale zauważ, ile jest w tej chwili dowodów świadczących o tym, że wielki wybuch powinien odejść do lamusa. Uniwersalne prawo kreacji zorganizowanej materii załatwia wszystko.
i rzeczywistość równoległą, i zaświaty, i doświadczenia bliskości śmierci, i doświadczenia postrzegania rzeczywistości poza ciałem. Zresztą to też jest w gruncie rzeczy pewna odmiana pozazmysłowego postrzegania, bo postrzega nasz duplikat, czyli ta część naszej świadomości, która normalnie nie funkcjonuje, kiedy jesteśmy w ciele, prawda? Tak. Czyli to też jest forma pozazmysłowego postrzegania. Channeling to jest też forma pozazmysłowego postrzegania, bo jeżeli ja odbieram komunikaty w umyśle, Tak. to tak, jak gdybym je ściągała z tego pola punktu zerowego, gdzie wszystko jest zakodowane. Danusia, a powiedz mi tak, to już tak na koniec, żeby Cię też tak nie męczyć. Powiedz mi, czy w ostatnim czasie zgłosili się jacyś naukowcy, ludzie nauki, którzy przyznają Ci rację, którzy zaczęli myśleć twoim Tak prawdę zdaniem? powiedziawszy, tak, zdarzają się, ale z innych dyscyplin niż fizyka. Prędzej biolodzy. Bo im jest łatwiej to zauważyć. Zdarza się, że czasami jakiś biolog się do mnie odzywa. Ale nawet chemik raz się do mnie zgłosił. Chemik, który pracował nad lekami homeopatycznymi. Chemiczka dokładnie. Kobieta. Tak prawdę powiedziawszy, tylko kobiety się do mnie zgłaszają. Najczęściej. Czyli ja przepraszam, że tak pojadę już stereotypem, czyli to jest, bo najczęściej jakby przypisuje się kobietom, że one więcej czują i jakby chętniej się zajmują takimi rzeczami. Są chętniejsze do współpracy. Chociaż przyznam się szczerze, że w Ameryce można zauważyć, że chętniej się mężczyźni również dzielą swoją wiedzą. Ale to jest już zupełnie inne, na innych zasadach funkcjonujące państwo. Tam jest większa współpraca naukowa. I to widać ewidentnie. Przecież Uniwersytet Kwantowy, który powstał na Hawajach, który wykorzystuje fizykę kwantową do leczenia. Tak, niewiele osób w ogóle wie o tym uniwersytecie, prawda? To też fajnie, że o tym mówisz. Także to też zależy od świadomości i chyba jednak również od tego, w jaki sposób jesteśmy kształceni. Co prawda słyszę, że i Ameryka w tej chwili przechodzi na naukę testową, więc nawet egzaminy teraz się zdaje w charakterze testów, czyli trzeba wybrać spośród informacji już gotowych, więc nie trzeba specjalnie myśleć. Więc tak jak gdyby się nas oduczało od samodzielnego myślenia. No to, co się dzieje u nas, to już w ogóle nie warto nawet wspominać. Zasłońmy kurtyną milczenia. No to szkoda naszej energii. Dziękuję Ci, Danusiu, za dzisiejsze spotkanie, za to, że mogłyśmy porozmawiać o uniwersalnym prawie kreacji kontra wielki wybuch. Z tym, że trzeba od razu powiedzieć, że nie wszystkie dowody, które już zostały w tej chwili przedstawione na temat uniwersalnego prawa kreacji zorganizowanej materii, dzisiaj zostały omówione. Tak. Ich jest tak dużo, że nie sposób to zmieścić w ciągu krótkiej rozmowy. Tak, ale to była taka, wydaje mi się, bardzo przystępna pigułka i nawet jeżeli to poruszyłaś dużo takich podstaw, to ja rozumiem to po to, żeby poukładało się ludziom w głowach i żeby też przyzwyczaili się do pewnego rodzaju słownictwa, które nie jest proste. Ja też jestem w stanie zrozumieć, że ludzie mogą być troszeczkę zaszokowani, ale tak wygląda nauka, tak? I to jest jakby metajęzyk, do którego powinniśmy jakby dążyć. No, właściwie ja uważam, że jeżeli chcemy
się wzajemnie zrozumieć, to musimy się posługiwać jednym językiem. No właśnie. Ja w tej chwili nie mówię o tym, że po angielsku czy po polsku. Chodzi o to, żebyśmy nie rozdzielali naszych języków na język duchowości i język nauki. Język duchowości bardzo często podaje fałszywe informacje. Zresztą napisałam artykuł, który się ukaże prawdopodobnie niedługo w Nieznanym Świecie, gdzie wręcz pokazuje namacalnie te fałsze. Energia podąża za uwagą. Energia nie podąża za uwagą. Energia, materia i informacja to jest nierozerwalna całość. Nie da rady jednego oddzielić od drugiego. Więc jeżeli się porusza materia, to porusza się automatycznie i informacja. I to informacja podąża za uwagą. Bo informacja wyznacza cel działania, a energia go umożliwia. My nie leczymy energią, leczymy informacją. Dostarczamy informację tam, gdzie jest ona potrzebna. Żadna energia nikogo nie uzdrowi. Informacja uzdrawia. Oczywiście, jeżeli masujemy, to możemy po prostu też przekazać nawet dotykiem. Bo tak jak powiedziałam, byłam w stanie uleczyć lewą rękę prawą za pomocą dotyku. Czyli i dotyk też jest ważny. Stąd prawdopodobnie potrzebne są nam te zmysły. Także dotyku. Tak. Dziękuję bardzo.